Po 100 latach od odzyskania niepodległości przejechaliśmy Polskę w poszukiwaniu obiektów modernistycznych z lat 20. i 30. XX wieku. W filmie opowiemy o architekturze budynków przeznaczonych na siedziby władz II Rzeczypospolitej. Każda władza chce się przedstawiać jako władza pewna, stabilna, silna, racjonalna. No, czyli jaki może być tutaj modus stylistyczny? Klasycyzm. Architektura, która miała symbolizować powagę władzy, powagę instytucji, była zawsze nasycona elementami monumentalnymi. Niepodległe, demokratyczne państwo polskie próbowało sięgać do korzeni rzymskich i pokazywać, że jest to demokracja o aspiracjach światowych, europejskich. W związku z tym taka właśnie współczesna, ale klasycyzująca architektura bardzo nadawała się do takiego wyobrażenia państwa, które kontynuuje te klasyczne wzorce. Przede wszystkim nowe gmachy powstawały w Warszawie. To było w nowej stolicy nowego państwa. Oczywiście te gmachy, które były gmachami władzy centralnej. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Dla każdej z tych władz powstawały nowe realizacje. Kiedy po 123 latach zaborów w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, musiała poradzić sobie z wieloma problemami: zabezpieczeniem granic, zjednoczeniem 3 części, budową administracji państwowej. Koniec I wojny zapoczątkował w Europie epokę nowoczesności w stylu życia, w sztuce, w architekturze. Pojawiły się manifesty ideologów modernizmu. Niemieckiego architekta, założyciela awangardowej szkoły Bauhaus Waltera Gropiusa i szwajcarskiego Le Corbusiera. Moderniści postulowali uproszczenie form architektonicznych, zapewnienie budynkom dostępu do światła, przestrzeni, zieleni. Warszawa w okresie zaborów była traktowana przez władze carskie jako małe, prowincjonalne miasteczko. Władzom rosyjskim nie zależało na tym, żeby rozwijać jakąkolwiek strukturę administracyjną, stąd była całkowicie nieprzygotowana do pełnienia roli stolicy odrodzonego kraju. Po roku 20-21, kiedy uspokoiła się sytuacja polityczna, no to był jeden z takich zasadniczych problemów w instytucje centralne, ministerstwa. Lokowano je początkowo w budynkach pałacowych. Od 1918 roku funkcjonował Zarząd Gmachów Reprezentacyjnych RP. To była instytucja, która przejęła administrację takich gmachów jak Belweder, Zamek Królewski w Warszawie. Belweder stał się siedzibą naczelnika państwa. Zamek Królewski remontowano z myślą o urządzeniu tam pomieszczeń dla prezydenta. Formy organizacyjne państwa równolegle kształtują się z nową oprawą funkcjonalną architektury. Priorytetem stało się zapewnienie miejsca władzom ustawodawczym. Pierwszym wzniesionym gmachem parlamentarnym w Polsce był Sejm Śląski w Katowicach. Budynek służył w okresie międzywojennym władzy ustawodawczej nowego, autonomicznego województwa śląskiego. Był największym, jeżeli chodzi o kubaturę, budynkiem w Polsce. Jego projekt został wyłoniony w konkursie. Założenia przewidywały, że będzie odróżniał się od pruskiego neogotyku. Zyskał historyzującą bryłę przypominającą renesansowe zamki z ogromnymi ryzalitami w narożnikach. Elewację zdobi m.in. fryz z orłami. Gmach Sejmu Śląskiego przynależy do tej wcześniejszej fazy, związanej z myśleniem bardziej o formach historycznych. Taką koncepcją podkreślenia polskości tych ziem, związku z macierzą. Stąd też to nawiązanie w bryle, bo to jest przecież bryła zamkowa, prawda? To jest zamek potężny, również odwołujący się do tradycji klasycyzmu. Forma architektoniczna w okresie międzywojennym to jest cała ewolucja od narodowego tradycjonalizmu z początku lat 20. do funkcjonalizmu w latach 30., przy czym akurat w architekturze władzy
ten najbardziej może kojarzony z architekturą międzywojenną modernizm funkcjonalistyczny, modernizm awangardowy, no, nie ma mocnej reprezentacji. Od odzyskania niepodległości inwestorzy i architekci poszukiwali stylu narodowego, który budowałby polską tożsamość. Ewolucja tych poszukiwań widoczna była w architekturze gmachów władzy ustawodawczej. W stylu zmodernizowanego klasycyzmu wzniesiono Sejm Rzeczypospolitej w Warszawie. Oba gmachy sejmowe, warszawski i katowicki z drugiej połowy lat 20., poza nawiązaniami do klasycyzmu, odwoływały się do stylistyki narodowej. Sejm II RP w Warszawie powstał po rozbudowie dawnego Instytutu Szlacheckiego o salę plenarną w kształcie półrotundy oraz domu poselskiego wraz z łącznikiem. Autorem projektu rozbudowy był Kazimierz Skurewicz, profesor Warszawskiego Wydziału Architektury i naczelnik zarządu gmachów reprezentacyjnych. Uproszczone formy, jasna elewacja, jak i położenie, dostępność z ulicy budowały wizerunek nowego państwa. Najwybitniejszym obiektem władzy w okresie międzywojennym jest oczywiście Sejm. Poza płaskorzeźbami, które właśnie służą narracji, pokazaniu, że jest to władza demokratycznego państwa i służy każdemu członkowi tego społeczeństwa, stara się nie przytłaczać. Działa bardzo skromnymi środkami. Dostępny Sejm, przez który można było przejść w niedzielę z dzieckiem, przespacerować się. Sejm w zieleni, który był przestrzenią na wskroś demokratyczną. W międzywojniu nowe gmachy warszawskie przeznaczone dla władzy wykonawczej i sądowniczej zaprojektowali profesorowie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Projekty prestiżowych budynków władz były przeważnie wyłaniane w konkursach. Władza w okresie międzywojennym zaufała środowisku architektów. W dużym stopniu wynikało to z wybitnych osobowości architektury. Byli to także ludzie bardzo związani z ruchem niepodległościowym. Korzystali z tych najlepszych wzorców, mieścili się w bardzo skromnych budżetach realizacyjnych i tworzyli wybitne dzieła architektury publicznej. Architektura władzy okresu międzywojennego to jest architektura o wysokim poziomie formy architektonicznej, cechująca się wysokim poziomem wykonawstwa i zastosowanych materiałów. Nie szczędzono środków. Pierwszym budynkiem ministerialnym był budynek zaprojektowany na potrzeby Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W ministerstwie funkcjonował Wydział Budowlany, którego kierownikiem był Zdzisław Mączeński. W 1924-1925 roku powstały pierwsze projekty nowego gmachu ministerialnego. Zdecydowano się ogłosić konkurs. Ten konkurs wygrał Mączeński. Konkurs przyniósł bardzo interesujące efekty, dlatego że brała w nim udział czołówka architektów polskich. Dorobek tego konkursu pokazał władzom, jak kształtuje się coś takiego, co można określić terminem architektura reprezentacji władzy. W retoryce tej architektury jest zawarty taki dyskurs właśnie siły władzy. Tutaj ten portyk, czy ta brama wejściowa jest tego najlepszym przykładem, ale to jest też retoryka nowoczesnego państwa. W gmachu tego ministerstwa władze polskie chcą się zaprezentować jako władze nowoczesne. Te zabiegi wokół języka klasycyzmu polegały na redukcji, na upraszczaniu, na modernizowaniu architektury klasycystycznej. I tą drogą poszedł Mączyński. Znajdujemy się w jednym z najbardziej znaczących budynków Polski międzywojennej, obecnym Ministerstwie Edukacji, ale kiedyś budynku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Budynek ten łączy w sobie dwie zasadnicze zupełnie formy. Z jednej strony była to tak zwana sztuka dekoracyjna, dzisiaj zwana art deco, a z drugiej strony o
monumentalną formę architektoniczną, która nawiązywała do tradycji klasycznej. Kolumna, portyk, osiowe założenie, reprezentacja nie oznacza, że jest to klasycyzm w formie tak zwanego akademizmu, gdzie dosłownie naśladowano formy antyczne, tylko klasycyzm uproszczony. Osiowość założenia, reprezentacyjność, kolumna, belkowanie, pilastry. To wszystko nadaje oprawę monumentalną. Opracowanie wnętrz powierzono Jastrzębowskiemu, który miał za sobą jeden z takich największych triumfów polskiej sztuki w Europie, czyli nagrodę na wystawie paryskiej 1925 roku. Nigdy wcześniej, nigdy później polska architektura, polska sztuka, prawda, nie osiągnęła tak prestiżowego wyróżnienia. Polski pawilon, jego architektura, jego wyposażenie stały się takim wzorem, który próbowano upowszechnić jako właśnie istotę polskiej sztuki, istotę polskiej architektury. Stolarka, meble, żyrandole, kinkiety, drobny detal, mozaiki, opracowanie drzwi. To wszystko związane było z tą stylistyką około 1925 roku i to wszystko było traktowane jako właśnie retoryka nowoczesności. Polska jest nowoczesna, co potwierdziła nagroda paryska i my tę nowoczesność wprowadzamy do oficjalnych wnętrz. To, że materiały są polskie, prawda, że to jest polskie drewno, że marmury są z polskich kamieniołomów, to wszystko było bardzo wyraźnie podkreślane. Wojciech Jastrzębowski należał do czołowych przedstawicieli tak zwanej polskiej sztuki dekoracyjnej, czyli polskiej odmiany stylu, który dzisiaj nazywamy Art Deco. Dekoracyjna linia secesyjna, powój, nasturcja, spirale została pod wpływem kubizmu i ekspresjonizmu zgeometryzowana. I powstał cały styl dekoracji, trójkątów, wszędzie je widzimy, rąbów, pryzmatów, rautów, które widzimy w meblach, w dekoracji architektonicznej. Polska sztuka dekoracyjna miała być sztuką narodową. Stąd ideałem było pogodzenie ludowości z nową formą. Tutaj na Szucha ta stylizacja, ona przybrała formy już bardzo eleganckie. Wspaniałe oświetlenia, które tutaj widzimy, wykonane przez firmę Marciniak. Żyrandole, które wiszą na korytarzach, których też pobrzmiewa echo tradycji ludowości. W okresie międzywojennym nie do pomyślenia było, że władza, która zleca architektowi stworzenie budynku użyteczności publicznej, nie dba o meble, o freski, dzieła sztuki, które mają się w tym obiekcie znaleźć. W związku z tym rzeźba, malarstwo, witraże, meble były dopełnieniem przestrzeni projektowanej na zewnątrz. To były realizacje unikatowe. To nie było tak, że intendent jechał do hipermarketu i kupował meble, prawda? To wszystko było projektowane przez architektów od klamki do kinkietu i obić na ścianach. To jest największa bolączka współczesności, że to się wymienia, to się zastępuje, prawda, jakimiś drzwiami kupowanymi właśnie w hipermarkecie i meblami, które kompletnie nie pasują.
Przeglądam w tej chwili album ze zdjęciami mojego ojca Czesława Olszewskiego. Wnętrze w dawnym Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, obecnie Ministerstwa Edukacji. Niemcy nie zdążyli wysadzić budynku w 1944 roku, a zdążyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Stylistyka tego budynku, jeżeli mówimy o tej właśnie zredukowanej formie klasycyzmu, przyczyniła się do tego, że w okresie okupacji władze nazistowskie wybrały ten właśnie gmach na siedzibę Gestapo. I to otwiera tę najsmutniejszą część tej historii. Ale to była architektura, która w Berlinie przekształcanym przez Alberta Speera operowała podobnymi formami. Speer był architektem, tak jak Mączeński, no z tego pokolenia. On w budynku nowej Kancelarii Rzeszy stosował podobne formy. Tutaj trudno mówić, prawda, o związkach ideologii i form architektonicznych. Niemcy znaleźli tutaj coś, co było bliskie ich poczuciu architektury władzy, klasycyzmu. Poza tym no, to był bardzo nowoczesny budynek, więc znakomicie spełniał potrzeby budynku administracyjnego. Ta współczesna forma klasyczna była wykorzystywana w państwach totalitarnych. Nie należy uważać, że to był jakiś styl stworzony przez faszystów. Nie. Oni zaakceptowali nową wersję interpretacji klasycyzmu do potrzeb ideologicznych. I takiej architektury było bardzo dużo, nie tylko w państwach totalitarnych, ale i we Francji, i w Szwecji, i w innych państwach, i również w Polsce. W latach 30. XX wieku architektura była wykorzystywana przez rządzących jako narzędzie propagandy mocarstwowych ambicji. Na wystawie światowej w Paryżu w 1937 roku ta rywalizacja mocarstw wyrażana za pomocą architektury przybrała bardzo widoczny obraz. Na placu de Varsovie stanęły obok siebie 3 pawilony, ogromne Niemiec i Rosji, między nimi znacznie bardziej kameralny pawilon polski. W Warszawie, gdzie te gmachy powstawały dla instytucji centralnych, również odwoływano się do tej formuły. Sąsiednim gmachem z budynkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jest budynek Komisji Kontroli Państwa. Dzisiaj to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, który również podobny modus, może mniej ciekawie niż Mączyński to zrobił, ale w podobny sposób rozwija. Rudolf Świerczyński, który projektuje Ministerstwo Robót Publicznych, odnosi się, prawda, do tej formuły. Rudolf Świerczyński był wszechstronnie wykształconym architektem, profesorem i dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Wśród kilku warszawskich gmachów zaprojektowanych przez Świerczyńskiego na uwagę zasługuje budynek Ministerstwa Robót Publicznych, obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. To jest doskonałość w 3 elementach: funkcji, konstrukcji i formy. Architekt zaproponował połączenie części bocznych budynku z wysuniętym ryzalitem, podkreślającym konstrukcję. Do tego obłożenie tego całego budynku okładziną z klinkieru, zastosowanie bazaltów przy wejściu dawało taki efekt budynku eleganckiego. Na uwagę zasługuje tam przede wszystkim układ funkcjonalno-przestrzenny. To zresztą widać po wejściu do tego budynku. Dzisiaj już zupełnie inaczej patrzymy na architekturę biurowców. Wówczas to było rzeczywiście przełomowe. Ten hol wejściowy z tym krzyżującym się biegiem schodów.
schody zawsze w historii architektury odgrywały bardzo ważną rolę, szczególnie te prowadzące na tak zwane piano nobile, czyli to główne piętro reprezentacyjne. Takim dobrym przykładem tutaj będzie chyba Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które było zaprojektowane w budynku już istniejącym, czyli w Pałacu Brühla. Ilość spoczników w ciągu schodów musiała być odpowiednia, na których wchodzących gości witali urzędnicy odpowiedniej rangi, tak powiem, odpowiadającej randze gościa. Minister Beck witał gości na samej górze, także ta hierarchia była zachowana i to było wymagane od architekta, aby zastosował te podstawowe zasady, jakimi się dyplomacja kieruje. Ministerstwo Spraw Zagranicznych mieściło się w Pałacu Brühla. Natomiast w latach 30. zostało dobudowane nowe skrzydło, które projektował Bogdan Pnieski, który wówczas aspirował do takiej pozycji architekta oficjalnego. I to nowe skrzydło Pałacu Brühla zaproponowało nieco odmienne podejście do tego modusu klasycznego. Uproszczone, ale jednocześnie wzbogacone poprzez detal. W budynkach wznoszonych w drugiej połowie lat 20. i w latach 30., a przeznaczonych jako budynki użyteczności publicznej, w zasadzie w każdym z nich stosowano jakieś elementy rzeźbiarskie, czy to pełnej rzeźby, czy płaskorzeźby, jako elementy dekoracyjne, zespolone z całością. Płaskorzeźby w budynkach ministerialnych z przedstawieniem orła. Ten element dekoracyjny funkcjonował praktycznie przez całe dwudziestolecie międzywojenne i był bardzo ważny. W Warszawie koncentracja nowych inwestycji na potrzeby władz była szczególnie wyraźna. W innych miastach powstawały nowe gmachy urzędów terytorialnych. Jeżeli chodzi o politykę państwa odnośnie do lokalizacji siedzib władz wojewódzkich, to jest ciekawa sprawa, dlatego że stolice województw, a Polskę podzielono na 16 województw, wcale niekoniecznie trafiały do miast największych, czy też najlepiej rozwiniętych, tylko trafiały do miast ważnych historycznie. Nie bez powodu jedyne gmachy urzędów wojewódzkich wybudowane w okresie międzywojennym to są właśnie w Toruniu, Brześciu nad Bugiem i Nowogródku. Toruń jest położony zupełnie peryferyjnie, ale Toruń coś znaczy. To jest postać Kopernika, to jest miejsce podpisania pokojów toruńskich, czyli zwycięstwa nad Krzyżakami. Były to miasta o znaczeniu symbolicznym. Toruń zostaje w II Rzeczypospolitej stolicą województwa pomorskiego. Powstaje gmach Dyrekcji Lasów Państwowych, powstaje bardzo nowoczesny budynek Starostwa Pomorskiego. Powstaje ogromny gmach planowany na siedzibę Urzędu Wojewódzkiego. Doskonałym przykładem jest gmach Urzędu Wojewódzkiego w Brześciu nad Bugiem. Powstały pod koniec lat 30. Taka architektura symetryczna, osiowa, klasyczna, z częścią centralną podzieloną wysokimi filarami poprzez swoją skalę, one wywołują ten efekt respektu przed władzą. Politycy II Rzeczpospolitej po śmierci Józefa Piłsudskiego planowali budowę monumentalnej dzielnicy reprezentacyjnej w Warszawie. Władze Warszawy powołały Komitet Budowy Dzielnicy Marszałka. Pracę nadzorował prezydent Stefan Starzyński. Wojna przerwała realizację tego przedsięwzięcia. Dzielnica miała obejmować m.in. Aleje Defilat, urzędy, ambasady, parlament i świątynię Opatrzności. Zdążono postawić modernistyczny budynek Urzędu Patentowego, będący echem projektów Le Corbusiera. Takiego awangardowego funkcjonalizmu w kręgu architektury władzy rzeczywiście niemalże się nie spotyka. Owszem, zapewne powstawały takie realizacje, ale raczej były to obiekty mniejsze i w mniejszych ośrodkach.
budynek ratusza w Janowie, to architekta katolickiego Tadeusza Michejdy. I to jest faktycznie taka architektura zupełnie nowoczesna, taki układ przenikających się zupełnie prostych, kubicznych brył. Warto tu wymienić na przykład gmach Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Wybudowane w roku 1935 Starostwo Pomorskie, pomimo pewnych aluzji do klasyki, chociażby w postaci istniejącego również i tam dosyć gęstego pionowego podziału, już jest taka wyraźnie konstruktywistyczna wręcz. Te pionowe słupy, one nie mają nic wspólnego z klasyką, one wyrastają bezpośrednio z gruntu, przechodzą powyżej linię wieńczącą elewację, rzuca się w oczy konstruktywistyczna nowoczesność. Funkcjonalizm, ten modernizm awangardowy, on się wiąże z takimi cechami jak typowość, powtarzalność. To nie było coś pożądanego w kręgu architektury władzy. To musiały być koncepcje indywidualne o odpowiedniej reprezentacyjności. Takie zindywidualizowane podejście twórcy do projektu widoczne jest w realizacji budynku Sądów w Warszawie, autorstwa Bohdana Pniewskiego. Obiekt ma zarówno cechy architektury modernistycznej, takie jak płaski dach i częściowo uwolniony parter, ale też obłożoną kamieniem, ekspresyjną elewację z symbolicznymi detalami. Budowa gmachu została ukończona w 1939 roku, tuż przed wojną. Kompleks sądów przy obecnej ulicy Solidarności w Warszawie to jeden z 3 wybranych przez Muzeum Architektury we Frankfurcie obiektów reprezentujących architekturę polską. Jeden z kilkunastu gmachów, obok m.in. sądów w Gdyni, które powstały w II Rzeczypospolitej z przeznaczeniem dla sądów. Gmach Sądów Grodzkich na Lesznie, projektowany przez Bohdana Pniewskiego, to jest ta architektura mówiąca od wypisanej sentencji, że sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczpospolitej, po detal, potężne drzwi, prawda, wejście tunelowe, przestrzenia, więc tutaj to takie przejęcie się potęgą władzy jest zamierzeniem architekta. Pniewski okłada partel potężnymi, rustykowanymi blokami takiego kamienia, żeby tę potęgę podkreślić. Można powiedzieć, że w tym obszarze architektury władzy jakby kształtują się takie tendencje związane i z tradycją modernistyczną, i z tym zredukowanym klasycyzmem, i z taką nową formułą właśnie tej mocarstwowej władzy. Jest to znakomita architektura, broniąca się dzisiaj w każdym wymiarze. Ma nie tylko strukturę, nie tylko materiały. Wtedy w tym budującym się społeczeństwie pokazanie na spiżowych wrotach insygniów władzy sądowniczej miało znaczenie symboliczne. Sakralizacja tej przestrzeni poprzez podniesienie, wyniesienie fizyczne w stosunku do poziomu drogi, ale także poprzez stworzenie wejściowej przestrzeni, która dzieli rozgadaną plebejską ulicę od przestrzeni publicznej. Zauważmy rolę schodów. W każdym budynku użyteczności publicznej, właśnie tej funkcjonalistycznej, ale klasycznej proweniencji, schody pełnią rolę symboliczną, pewnego wehikułu, który nas przenosi symbolicznie na wyższy poziom, tam gdzie są te funkcje, dla których przyszliśmy do tego miejsca, czyli funkcje ministerialne czy funkcje sądowe. Gmach sądów przy ulicy Solidarności oraz budynki ministerstw, edukacji narodowej i inwestycji i rozwoju są nadal wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i sprawdzają się pod względem funkcjonalnym. Budynki wznoszone w okresie dwudziestolecia międzywojennego, te, które oczywiście do dzisiejszego dnia się zachowały, są w bardzo dobrej formie. To jest architektura, która się dobrze zestarzała.
dzięki świetnym układom funkcjonalnym i świetnym materiałom, które zastosowali architekci. Dobrze zrealizowana, trwała architektura świetnie się sprawdza i znakomicie funkcjonuje. Tylko trzeba ją po prostu na bieżąco dbać i mieć respekt wobec tego, co kiedyś zrealizowano jako całościową koncepcję wnętrza. Z naszego punktu widzenia dzisiaj staramy się oczywiście robić budynki władzy jako najbardziej transparentne i właśnie pokazujące poprzez lokalizację tych stref wejściowych na poziomie ulicy, na poziomie ludzi czy na poziomie parku. Ważniejsze są przesłanki funkcjonalne aniżeli przesłanki symboliczne.